Witam. Dzisiaj chciałem troszeczkę powiedzieć o mniszku lekarskim. Właściwie ma kilka nazw. Mniszek lekarski, mniszek pospolity, mlecz, dmuchawiec. Nazywamy go też lwim zębem, tak jak przykładowo w Niemczech Löwenzahn. Też nazywany jest również końskim kwiatem, przykładowo w Holandii tam znowu się nazywa paardeblum, czyli koński kwiat. Jest taka roślina, którą praktycznie każdy z nas zna, no bo kto kiedyś nie był dzieckiem i nie dmuchał tych latawców takich, którzy tak fajnie, pięknie w tym wietrze sobie latają. Ale nie każdy wie, że ta roślina ma bardzo dużo właściwości, różnych fajnych, ciekawych. I tutaj na początku wam je pokażę. Tutaj mamy je, rosną. Tak wyglądają te kwiaty jego, tutaj. Takie piękne, ładne kwiaty. Teraz ich jest strasznie dużo. Liście są różne, mają różne struktury tych liściów, jakby nie było. Też tak dla ciekawostki, jakby ktoś nie wiedział, on jest spokrewniony z sałatą. Liście właśnie, kwiaty są bogate w inulinę, gorycze, flawonoidy, karoteny, olejki eteryczne, dużo soli mineralnych, potas, magnez, witamina A, B1, B2, C, kwas foliowy. Korzeń dzisiaj celowo pomijam, nie będę wchodził w właściwości korzenia, te sobie przerobimy w jesieni, jak już będą, bo inaczej będzie tego za dużo. A nie chcę was zanudzić tutaj na śmierć. Do celów leczniczych liście powinno się zbierać ogólnie jeszcze przed rozkwitnięciem kwiatów, ale ogólnie można stosować je również przez cały rok, tam nie przeszkadza tak nic temu za bardzo. Z liści można także sobie wyciskać sok w takich tych wolnoobrotowych, takich fajnie to działa wtedy. I można je przede wszystkim suszyć. Z suszonych liści można robić napary, które łagodnie pobudzają wątrobę i oczyszczają nasz organizm. Ogólnie mniszek pomaga oczyszczać się całej wątrobie, co skutkuje oczyszczeniem całego organizmu. Stymuluje również pracę nerek, przyspiesza metabolizm, co sprawia, że można go wykorzystywać do intensywnych kuracji oczyszczających cały organizm, jakby nie było. Z fajną taką zaletą, szczególnie tak właśnie po zimie, główne oczyszczenie całego organizmu. Tego zawsze patrzcie, te rośliny, które jako pierwsze kwitną i tak dalej w roku, przeważnie mają właściwości takie oczyszczające, które się już pojawiają. Liście i kwiaty są również jadalne, można robić z nich sałatki, ale liście mają taki troszeczkę goryczkowaty smak, taki gorzkawy. Można się go pozbyć na dwa sposoby. Pierwszym, którego nie polecam, bo wtedy zabijacie już te główne takie fajne właściwości mlecza, już nie jest na surowo. To jest blanszowanie liści we wrzątku, ale tego bym nie polecał. Inną metodą jest włożenie liści do osolonej wody, na zimnej oczywiście, na 30 minut. Wtedy troszeczkę ta goryczka nam znika. O, tutaj mamy fajną biedroneczkę przy okazji. Wywar z ziela mniszka ma silne właściwości moczopędne i podczas jego stosowania właśnie nie występuje niedobór potasu jak przy innych rzeczach, ponieważ jest on uzupełniany potasem z liści. To też jest taka fajna rzecz. Liście mają też silne właściwości przeciwutleniające. Także teraz przejdziemy sobie do kwiatów. Kwiaty mniszka zawierają właśnie witaminę A, C, D. Mają dobry wpływ na wątrobę, poprawiają jej funkcjonowanie, pomocne w chorobach wątroby oraz przy uszkodzeniach wątroby przez substancje toksyczne. Tak kiedyś ktoś znowu robił testy na biednych zwierzętach, niestety tym razem oberwało się szczurą albo myszą, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie te testy wykazały, że po podaniu toksycznych substancji wątroby tych zwierząt zostały uszkodzone, ale później podawano im kwiaty mniszka i wykazało to w testach, że ta wątroba potrafiła się w większości przypadków bardzo fajnie zregenerować z powrotem do całych funkcji. Czyli przy jakichś uszkodzeniach wątroby można śmielutko sobie używać. Również przy marskości, jakichś początkach marskości i tak dalej można również stosować, zawsze coś pomoże. Jakieś wspomaganie dodatkowe. Przyjmowanie kwiatów zwiększa również wydzielanie żółci, co pomaga w trawieniu. Również można stosować w bezsoczności, braku kwasu solnego oraz przy problemach z trawieniem ogólnego rodzaju.
Kwiaty mniszka działają krwiotwórczo i wzmacniająco, również przy jakiejś anemii. Kwiaty mają właściwości oczyszczające organizm z toksyn i związków azotowych z organizmu. Napar z kwiatów, jak można robić, na pół litra wrzącej wody dodajemy sobie taką dużą łyżkę kwiatów, tam troszkę więcej będzie, nic się nie stanie z tego. Również ja ich używam suszonych, przeważnie suszę sobie, do smoothie dodaję, zawsze w zimie. W każdym razie tą łyżkę dodajemy do tej wody i parzymy to przez 10 minut, no i pijemy sobie po pół szklanki 2-3 razy dziennie. Mniszek również jest pomocny na niewydolność nerek, też tam pomaga. Przy zapaleniu dróg moczowych, no bo jest moczopędny, czyli jakieś tam zapalenia pęcherza i tak dalej. Obrzękach spowodowanych ograniczonym wydzielaniem moczu jakiegoś organizmu również można stosować. Z kwiatów można robić również syropy na problemy z górnymi drogami oddechowymi. Co tam jeszcze? No mniszek jeszcze poprawia funkcjonowanie trzustki, czy też przy jakichś problemach. Można również stosować po przebytych chorobach wątroby, by pomóc wątrobie się odbudować, oraz przy zastoju żółci, profilaktycznie, żeby nie tworzyły nam się kamienie żółciowe, no bo wiadomo, wzmaga to wydzielanie żółci tam częściowo, więc to taka fajna dodatkowa opcja. Pomocniczo można go stosować jeszcze w reumatyzmie, dnie moczowej. Również odkryto, że wzmacnia pozytywnie układ odpornościowy organizmu. Tego warto go też stosować, jeżeli często chorujemy, w jakichś stanach zapalnych i tak dalej, w stanach przedcukrzycowych również. Zewnętrznie sok z mniszka można sobie stosować na skórę, przyspiesza gojenie ran. Świeży sok można również wykorzystywać na brodawki i kurzajki, również ma pomóc. Ma też pozytywne działanie na układ nerwowy dzięki cholinie i asparginie, którą zawiera. Że ma troszeczkę tych właściwości, ale też musicie uważać, jeżeli macie uczulenie na lateks, bo tutaj mogą się pojawić jakieś uczulenia razem z tym. Trzeba uważać, jeżeli stosujemy jakieś chemiczne tabletki moczopędne, bo wtedy może nam być tak, że dawka potasu w organizmie nam strasznie do góry skoczy, przez co możemy nawet umrzeć. Także tutaj z tym trzeba zachować ostrożność, bo się to skumuluje wszystko w organizmie. I też nie używać z jakimiś chemicznymi lekarstwami na rozcieńczenie krwi i tak dalej. To też może nie być zbyt dobre. Jeszcze co do zewnętrznych właściwości, przykładowo soku, jeżeli już nie macie tych wyciskarek, jeżeli zerwiemy takie coś i poczekamy sobie chwileczkę, tutaj już się zbiera ten biały taki sok. I tego właśnie można używać na rany i tak dalej, można go stosować. Takie mleczko to jest. No, roślina ogólnie zawiera wszystko w tych mleczkach. Też ogólnie wszystkie części tej rośliny możemy używać. Możemy używać liści, możemy używać kwiatów, możemy używać tych rurek. One również są jadalne i tak dalej. Korzeń, to wiadomo, korzeń omówimy sobie w tym. W medycynie chińskiej używa się również nawet nasion, które później tutaj się pojawią. Również są używane. Całość jest oczywiście jadalna. Tylko patrzcie najpierw, żebyście nie zjedli jakiegoś robala. Żeby to nie przeszkadza, no ale szkoda. Szkoda biedaka, nie? Także kwiatki można sobie śmielutko jeść, to też można jeść. Listki. Też no, patrzymy, żeby nie zjeść jakiegoś intruza albo kleszcza. Jak ktoś ma słabe soki trawienne, to może być tak, że go nie strawi. Także to wszystko jest jadalne. Jak jest ten smak? Fajny, taki lekko gorzkawy. Ale do tej goryczki powiem wam, jeżeli będziecie to często jedli, to się przyzwyczaicie. Naprawdę, można się przyzwyczaić do tego. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Odkryto ostatnio jego właściwości przeciwnowotworowe mniszka właśnie. Okazuje się, że ma je bardzo silne. Ogólnie mówi się, że korzeń je ma, ale reszta części naziemnych również przypuszczam, że je ma. Okazuje się, że jest skuteczniejszy nawet niż chemioterapia. Odkrył to jeden tam pan profesor
chyba w Kanadzie, jak się nie mylę. Dokładnie. Coś zmusiło go później do dalszego drążenia tematu. Nie miał tego popuścić. Okazuje się, że mniszek lekarski w formie jakichś herbat i tak dalej, oczywiście jedzony też, w 48 godzin potrafi niszczyć komórki nowotworowe z naszego organizmu. Ale trzeba to stosować przez dłuższy okres oczywiście, bo niszczy za każdym razem jakąś część, czyli zdrowych nie rusza, a te chore zaczyna niszczyć, także natura ma bardzo dużo niespodzianek dla nas, jak widzicie. Witam, dzisiaj chciałem wam jeszcze coś pokazać na temat mniszka lekarskiego, ponieważ tam skąd ja pochodzę, on był nazywany mleczem, co taki mały błąd właściwie wprowadził, bo to nie jest właściwie mlecz, no ale tak się go tam nazywało. Widzę, że w każdej części Polski jest on inaczej nazywany. Ale o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi tutaj o rozpoznawanie właśnie tych dwóch gatunków, żeby się nie pomylić. Tutaj mamy ten nasz zwykły mniszek. Wygląda tak. Tego praktycznie chyba wszyscy znacie. Kwiat tutaj jest jeden taki wychodzący. Jak nie wiecie, możecie zobaczyć we wcześniejszym filmie właśnie o mniszku. Czyli jest na jednej łodydze jeden kwiat. Dobra, teraz mamy tutaj z drugiej strony mamy tak zwany mlecz polny. To jest roślina, którą nie użytkujemy. Ona właściwie jest nawet lekko trująca. Tutaj ma jakieś właściwości trujące. Głównie bydło się tym truje. Ja kiedyś przez przypadek to próbowałem jeść nawet, ale nie umarłem potem. Także po czym tu możemy to poznać? Łodyga jest grubsza, jak widzicie, idzie tutaj do góry i rozgałęzia się. Na łodydze zawsze jest kilka kwiatów. Nigdy nie jeden. Też są żółte, tak jak u normalnego mniszka. Ale jest ich bardzo dużo. Jest dużo wyższy. I teraz jak on jest w pierwszej wersji, takiej młodej, tutaj jak na dole popatrzymy, tutaj te liście, one są praktycznie identyczne. Widzicie, tu jest ten zwykły nasz mniszek, tu jest ten, można się naprawdę pomylić, o, tutaj to, po czym je idzie rozpoznać. Patrzcie po tej stronie, tutaj mamy na tym, takie włoski są, tutaj takie malutkie włoski i liść też jest na dole cały owłosiony. Mam nadzieję, że to widać, powinno chyba widać. Potem to można głównie rozpoznać i po kwiacie. Zwykły mniszek, nie ma tutaj żadnych włosków, nic. Także potem możecie to rozpoznać i po kwiatach. Zawsze na to patrzcie. Tego nie używamy. On jest bezwartościowy i właściwie nawet lekko trujący. W większej ilości może się okazać nawet i bardzo trujący. Także myślę, że chyba to troszeczkę mamy ugadany teraz ten temat. Żeby nie było pomyłek, no tutaj nawet mszyce się wdały. Chciałem wam pokazać, jak zrobić sobie syrop z mniszka, z kwiatów mniszka. Tylko ja będę robił taką malutką ilość, bo mi to ogólnie praktycznie niepotrzebne mi to jest, bo my praktycznie nie chorujemy czy coś takiego. A on głównie jest potrzebny na jakieś przeziębienie, ale robię to dla was, żeby po prostu wam pokazać, jak to zrobić. Dlatego ja będę robił mniejszą ilość, ale powiem wam, jak to zrobić dokładnie ilościowo. Ja mam tutaj trochę kwiatów mniszka nazbierane. Powinniście nazbierać taką minimalną ilość, to jest 1 litr, najlepiej 1,5 taki, ale dobrze ubitych w słoiku, żeby po prostu taka ilość była. To dajemy sobie wtedy do garnka. Tutaj takiej ilości nie mam, bo ja robię tylko troszeczkę, czyli litr, 1,5 litra kwiatów ubitych. Nie wiem na główki jak to przeliczyć, bo wiadomo, one są różne wielkości mają. To teraz troszeczkę sobie jeszcze tutaj w tym garku ubijamy i zalewamy to wszystko litrem wody. Mi tutaj litr nie pójdzie. I teraz włączamy to i będziemy to teraz gotować. Aha, znowu mi prąd wywaliło. I będziemy to teraz sobie gotować gdzieś koło 20-30 minut, ale tak na wolnym ogniu. Najpierw to gotujemy i później będziemy się dalej. Dobrze, teraz tutaj pół godziny się to tak gotowało. W sumie włączałem do zagotowania i za każdym razem znowu wyłączałem sobie tą płytę, żeby po prostu to tak leciutko się gotowało. Nie gotowałem tego non stop. Pół godziny minęło. Teraz najlepiej zostawić to sobie na noc stać, chociaż takie minimalne jest 2 godziny, ale im dłużej to zostawimy, tym więcej tych składników różnych nam się z tych kwiatów uwolni i przedostaną one się po prostu do tego syropu, który za chwilę uzyskamy. A ja to zostawiam teraz na noc i widzimy się rano.
Dobrze, mamy teraz rano, przyniosłem już nasze kwiaty, podgrzałem je jeszcze raz troszeczkę, bo zawsze to troszeczkę podgrzewam, też będzie łatwiej, żeby dodać miodu, czyli podgrzaliśmy to teraz bierzemy sobie przez sitko, to będziemy przepuszczać, żeby to po prostu przecedzić. Dobra, to już idzie do wyrzucenia. Teraz tutaj mamy naszą ciecz. Teraz muszę iść po cytrynę. Dobrze, mamy teraz cytrynę. Tak, na te proporcje, które podawałem, dałbym z 2 cytryny. Ja tutaj robię malutką ilość, także mi tu w sumie jedna wystarczy, nawet pół by wystarczyło, ale nie mam co zrobić z drugą połówką, także dam po prostu obydwie połówki. I teraz, jeżeli robiliście tą ilość, którą podawałem, czyli na litr wody 1,5 litra kwiatu, trzeba by dać około 700 gramów miodu. Ja tutaj mam dużo mniej, to będę dawał po prostu troszeczkę mniej, tylko znowu nie ma łyżki. Dobra, i dajemy sobie miodu. Tutaj dam ze 3-4 łyżki dam miodu. Powinno wystarczyć. Sorry, padła mi bateria i urwało resztę miodu, to nic, poszło, dałem tutaj 4 łyżki miodu. Teraz to trzeba wszystko fajnie sobie rozmieszać i wlewamy to z powrotem do garnka. I teraz podgrzewamy to jeszcze raz, praktycznie do wrzenia. Będziemy to teraz podgrzewali i od razu do słoiczków i te słoiczki najlepiej sobie zawinąć w jakiś kocyk i zostawić je tam, aż po prostu same się schłodzą, tak zwana powiedzmy sucha pasteryzacja. A słoiczki oczywiście lepiej jest wyparzyć najpierw, żeby po prostu były fajnie czyste. W sumie praktycznie to by było na tyle. Dobra. Powoli nam się to tutaj ugrzewa. Jeszcze mniej więcej chciałem Wam powiedzieć o właściwościach ogólnie tego syropu, bo prawie bym był zapomniał. On jest idealny na jakieś przeziębienia, grypy, jeżeli mamy jakiś kaszel czy bóle gardła, przy jakichś problemach żołądkowych również jest dobry, przeciwzapalny przykładowo, też ma takie właściwości tutaj przeciwwirusowe. Również pomaga nam przy miażdżycy, jeżeli takie coś mamy. Żółciopędny również pomaga oczyszczać nam organizm. No i tak ogólnie stosuje się to gdzieś koło 3-4 łyżeczek na dzień, czyli 3 razy przykładowo 1 łyżeczka. Niektórzy to nawet na jakieś kanapki dają, ale jak nie znacie, to ja kanapek nie polecam. Tak mniej więcej tyle. Na miodzie, czemu to zrobiłem na miodzie, nie na cukrze, bo jak wiecie, no ja i cukier, my się bardzo nie lubimy, nie? To jest taka osoba, która mnie bardzo denerwuje, cukier. Jak ona gdzieś się zbliża koło mnie, to już się źle czuję, jak już widzę ten cukier, dlatego ja zastępuję miodem. Co do miodu, właściwości tak zwanych, że traci je przez gotowanie, to nam wmówiła tak zwana, można powiedzieć, mafia cukrowa. Nam to wmówiła, bo to jest po prostu bzdura, takie coś nie istnieje, że ten miód straci. Jak straci, to naprawdę minimalnie tych wartości, tyle co nic przez te gotowania, po prostu nam to wmówili, żebyśmy cały czas cukier używali. Dlatego śmielutko można tego używać na miodzie. Konserwuje super, robiłem już syrop też z kwiatów bzu, który też za niedługo będzie. Wszystko się udało, słoiczki już teraz nawet 3 lata niektóre stoją, bo nie zużyłem, wtedy zrobiłem większą ilość, już 3. rok to stoi, nic się nie zepsuło, 0 cukru dodane na samym miodzie. No i super, po co ten cukier, po co się tym truć. Dobra, czekamy aż to się zagrzeje, przelejemy do słoiczków i będziemy kończyć. Dobra, mamy zagotowane, doprowadziliśmy to do wrzenia i teraz od razu, tak jak to jest wrzące, przelewamy do słoiczków, tylko nie popaszcie się.
i od razu zakręcamy. Nie poparzyć się. A, hajs! Hajs, hajs, hajs! Ciepło. A, hajs, hajs. Czekaj, wezmę tego mniejszego. Bo ja nie będę tego pasteryzował jeszcze raz, bo to mi się nie opłaca. Bo jest tego po prostu za mało. A. No, nawet wyszły tylko 3. I dobrze. Dobra. I teraz to zawinąć gdzieś szybciutko w jakiś kocyk i niech to sobie tam stoi, aż się ochłodzi i mamy gotowe. I mamy taki syropik, jak nas dopadnie jakieś przeziębienie, jakaś grypa, nie wiadomo co jeszcze. Hajs. Także tak to mniej więcej wygląda, tak to zrobić, tak to działa. Prosta sprawa, można prosto z pola samemu sobie coś zrobić. Także tyle i pozdrawiam Was. Dobrze, jesteśmy rok dalej. Jak poznajecie, to są te 2 słoiczki, które były na filmie. Jeden z nich niestety już został skonsumowany, można powiedzieć. Te 2 mają teraz rok. Dokładnie minął rok. Ten film, który teraz przed chwilą zobaczyliście, robiłem rok temu. Tylko zrobiłem go już za późno, żeby go wstawić po prostu i nikt nie zdążyłby po prostu sobie zrobić tego syropu. Dlatego po prostu poczekałem teraz no praktycznie cały rok i dopiero teraz ten film wstawiłem. Także jak widzicie, te 2 słoiczki mają rok. Nic się w nic nie zepsuło. Wszystko jest ok. Całkowicie działają. 1 zużyliśmy, 2 zostawiliśmy i przetrwały rok czasu bez najmniejszego problemu. A tu jeszcze jako ciekawostka, tu jest syrop właśnie z bzu czarnego, który już teraz ma ponad 4 lata na miodzie, konserwowany, tak samo jak i te, i wszystko jest z nim w porządku, nic się nie zepsuło, idealnie to konserwuje i trzyma. Także tyle, to chciałem Wam jeszcze powiedzieć, pokazać, że to się nie zepsuło, że jest wszystko z tym jak najbardziej ok. Także tyle na dziś i pozdrawiam Was.